Wrzesień 1660 roku. Wczesny ranek na ukraińskim stepie. Powietrze jest gęste, że niemal czuć je w płucach. Wilgotne, ciężkie, przesycone zapachem mokrej ziemi i końskiego potu. Jesteśmy w awangardzie pościgu. Przed wami rozciąga się widok, który budzi instynkt drapieżnika. To tabor. Gigantyczny, błotnisty wąż złożony z setki wozów, ludzi i koni. To nie jest armia gotowa do walki. To armia w odwrocie. Chaos, krzyki woźniców, skrzypienie osi i ten specyficzny rodzaj nerwowości, który pojawia się, gdy wiesz, że wróg depcze ci po piętach. I wtedy widzicie ich. Nie są armią, są zaledwie garstką. Około 140 ludzi, ale nie jadą jak rekonesans. Jadą tak, jakby na całym świecie nie istniało nic poza tym jednym nadchodzącym uderzeniem. Skrzydlata jazda, husaria. Dziś opowiem wam o starciu pod Kutyszczami. O tym, jak 140 ludzi rzuciło wyzwaniu kilku tysiącom i dlaczego to, co brzmi jak legenda, było brutalną lekcją fizyki, psychologii i wielkiej polityki XVII wieku. Trzeba zrozumieć, co ci husarze robili pod Kutyszczami. Musimy cofnąć się o kilka lat. Rzeczpospolita w 1660 roku to państwo, które cudem uniknęło zagłady. Dopiero co skończył się potop szwedzki. Kraj jest wypalony, wyludniony, a skarb świeci pustkami. Ale na wschodzie wciąż płonie największy pożar. Wojna z Moskwą trwa od 1654 roku. Car Aleksy Michajłowicz wyciągnął rękę po ukraińskie ziemie, wykorzystując powstanie Chmielnickiego. W pewnym momencie wydawało się, że Polska i Litwa przestaną istnieć. Jednak rok 1660 przechodzi do historii jako Annus Mirabilis, rok cudów. Rzeczpospolita mimo ran zaczyna kontratakować z siłą, której nikt się nie spodziewał. Na północy pod Połonką wojska litewskie miażdżą Rosjan. Na południu na Ukrainie rusza wielka ofensywa koronna. O co toczy się gra? O ugodę chadziacką. Polacy próbują przeciągnąć kozaków na swoją stronę, obiecując im tworzenie Rzeczypospolitej Trojga Narodów, z Ukrainą jako trzecim równorzędnym członkiem. Moskwa wie, że jeśli ten plan się powiedzie, jej marzenia o panowaniu nad Kijowem prysną. Dlatego wysyła na Ukrainę swoją elitę pod wodzą Wasyla Sieremetiewa. Wasyl Sieremetiew to dowódca pewny siebie. Prowadzi kilkutysięczną armię rosyjską, wspieraną przez kozackie pułki Jerzego Chmielnickiego, syna słynnego Bohtana. Plan jest prosty: połączyć siły i iść na Lwów. Naprzeciw nich stają dwaj polscy hetmani. Jerzy Sebastian Lubomirski, genialny dowódca, choć postać politycznie kontrowersyjna, oraz stary wyga Stanisław Rywera Potocki. Co kluczowe, Polacy mają ze sobą potężnego, ale nieprzewidywalnego sojusznika. Tatarów krymskich. Dochodzi do genialnego manewru pod Lubarem. Polacy zamiast bić się czołowo, osaczają Sieremetiewa, odcinają mu dostawy żywności i nękają podjazdami. Rosyjski dowódca orientuje się, że jeśli zostanie w miejscu, jego armia padnie z głodu. Podejmuje desperacką decyzję: odwrót w stronę Cudnowa. To nie jest zmiana pozycji. To ucieczka przez błotniste drogi, gdzie każdy kilometr jest okupiony krwią. I to właśnie w tym chaosie 26 września dochodzi do epizodu, który przejdzie do legendy. 26 września, rejon wsi Kutyszcze. Sieremetiew wystawia awangardę. Osłonę, która ma zatrzymać polski pościg. To około 3,5 tysiąca ludzi. Rosyjska rajtaria, strzelcy i piechota kozacka. Są gotowi do obrony. Polskie dowództwo wysyła naprzód Stanisława Wyrzyckiego i jego 140 husarzy. 140 przeciwko 3,5 tysiąca. To matematyczne samobójstwo.
Ale w XVII wieku wojna to nie tylko liczby, to moment pędu. Husaria nie atakuje masy, husaria atakuje punkt. Wyrzycki widzi, że rosyjska osłona jest zmęczona, że w taborze planuje ścisk, zaczyna się szarża. Husarze ruszają kłusem, potem galopem. Kiedy lance idą w dół, ziemia zaczyna drżeć. Rosjanie otwierają ogień. W powietrzu gwiżdżą kule z muszkietów, ale dzieje się coś, co kronikarze opisują ze zdumieniem. Straty husarzy są minimalne. Impet uderzenia jest tak wielki, że pierwsza linia rosyjskiej rajtarii zostaje dosłownie wgnieciona w błoto. Tutaj zadziałała psychologia strachu. Gdy te 3,5 tysiąca ludzi zobaczyło, że garstka jeźdźców przejechała przez ich pierwsze szeregi, jak przez papier, pękła więź dowodzenia. Ktoś krzyknął: uciekają! Konie poczuły panikę, a wozy zahaczały o wóz. W ciągu kilku minut bitwa zamieniła się w rzeź uciekających. Wespazjan Kochanowski zanotował: Husaria, owo jedyne i niezwyciężone polskiego wojska ramię, tak sprawiła rzeź i pomieszanie, że nieprzyjaciel własnym strachem porażony mniemał, iż nie z ludźmi, lecz z samym piorunem ma do czynienia. Jakub Łoś, były towarzysz pancerny, który brał udział w kampanii cudnowskiej, w swoich pamiętnikach opisał, jak wyglądała walka z uciekającym taborem. Gdy uderzyła husaria, nieprzyjaciel wnet tył podał, a nasi z kark im jadąc rąbali bez miłosierdzia, tak iż całe pole trupem zasiali. Nie było tam już miejsca na szyki, jeno na wielki strach i ucieczkę, w której jeden drugiego dławił. Kutyszcze były pokazem militarnego geniuszu i odwagi, ale ta historia ma swój mroczny ciąg dalszy. Starcie to przypieczętowało los Szeremietiewa. Kilka tygodni później pod Cudnowem jego armia skapitulowała. I tu wchodzi najtrudniejszy moment kampanii. Polacy obiecali Rosjanom bezpieczeństwo, ale ich sojusznicy Tatarzy nie uznali układów, które nie dawały im łupów. Gdy bezbronni Rosjanie opuszczali obóz, Tatarzy rzucili się na nich, urządzając masakrę i biorąc tysiące ludzi w jasyr. Polskie wojsko nie było w stanie, a momentami nie chciało powstrzymać tej rzezi, bojąc się utraty tatarskiego wsparcia. Sam Szeremietyw został wydany Tatarom jako żywy zastaw. Spędził w niewoli na Krymie ponad 20 lat. Zapomniany przez cara, wraca do Rosji jako wrak człowieka tuż przed śmiercią. Kutyszcze to opowieść o tym, jak w 1660 roku Rzeczpospolita na chwilę odzyskała swój blask. To dowód, że husaria nawet w małej liczbie była narzędziem chirurgicznym wojny. Potrafiła rozciąć kolumnę wroga i wywołać paraliż tysięcy. Ale to też lekcja o tym, że wojna w XVII wieku była brutalnym paktem. Za zwycięstwo pod Kutyszczami i Cudnowem zapłacono honorem, pozwalając na tragedię jeńców. Kutyszcze to nie tylko rekord husarii. To moment, w którym historia Ukrainy, Rosji i Rzeczpospolitej splotły się w jednym krwawym węźle na błotnistej drodze, której echa słychać do dziś. Dziękuję za wspólne wejście w ten dymny wrześniowy poranek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.